Witam Państwa serdecznie w mieście Lemborg. Lemborg jest to miasto bardzo ściśle związane ze mną, gdyż w dowodzie osobistym miejsce urodzenia to jest właśnie to miejsce, ta miejscowość. I wybrałem to miejsce, żeby rozpocząć swoją przygodę z kanałem na YouTubie od lokalnego przewodnika do globalnego przewodnika. Proszę Państwa, jesteśmy w uroczym mieście Lemborg, które swoją historię ma ciekawą, ponieważ przechodziło to miasto z rąk polskich do władców książąt pomorskich, przez Prusy, znowu przez Rzeszę, aż do Polski z powrotem. Było to miasto graniczne z Niemcami. Pierwsze ślady ludzi w okolicach Lemborka są datowane na 9000 przed naszą erą. I te okolice tutaj wokół miasta to głównie tereny rolnicze, gdzie dominuje uprawa zbóż oraz ziemniaków. Teraz nakreślę Wam krótki kontekst historyczno związany z tym miastem. Otóż we wczesnym średniowieczu osada nazywała się Lewino i należało do książąt Pomorza Gdańskiego. Pewnym dokumentem potwierdzającym nadanie praw miejskim jest datowane na 1341 rok. Lecz są przesłanki, że owe prawa nadane były wcześniej. Po wojnie 13-letniej Kazimierz Jagiellończyk włączył Lemborg do Polski, a w 1455 ponownie Lemborg trafił w ręce książąt pomorskich, którzy sprawowali władzę przez następne 200 lat. Po 200 latach Lemborg wrócił do Polski, ale nie na długo, bowiem Jan Kazimierz odstąpił miasto Fryderykowi Wilhelmowi. W 1773 roku podczas rozbiorów miasto należało do prowincji Pommern aż do ofensywy styczniowej w 1945 roku, gdzie wróciło na terytorium Polski. W dzisiejszym odcinku skupimy się głównie na Lemborku z czasów krzyżackich, by skupić się na architekturze i ważnych zabytkach z tego okresu. Jednym z najstarszych budynków na terenie miasta jest kościół świętego Jakuba Apostoła, gdzie prowadzi droga Jakubowa. Kościół jest zachowany w pierwotnym stylu i jest datowany na XIV i XV wiek. Nie pełnił tylko funkcji sakralnej, ale również jako miejsce obronne. Kościół postawiony na planie prostokąta z kwadratową wieżą. W środku znajduje się barokowy ołtarz, rokokowa ambona i najważniejsze tabernakulum z kości słoniowej. Jeszcze jedna budowla w Lemborku jest zachowana w swojej pierwotnej postaci, mianowicie jest to baszta bluszczowa. Zawdzięcza swoją nazwę gęsto pokrywającym ją bluszczem, którego obecnie nie było od 150 lat i została tylko po nim nazwa. No dobra. Lemborg jako jedno z niewielu miast na Pomorzu może się szczycić prawie nienaruszonym stanem murów obronnych z okresu średniowiecza. Te oto mury w dobrym stanie są datowane na 1341 rok od rozpoczęcia, a zakończenie budowli 20 lat później. Znajdujemy się obecnie pod restauracją o nazwie Karczma Rycerska. Jest ona postawiona w dawnym obrębie murów obronnych, gdzie pielęgnuje się klimat oraz
nastrój średniowiecznego Lęborka. Zapraszam, zobaczmy, czy jest tam coś do zjedzenia. Zapłaciłem za tego oto schabowego na wynos 37 zł i jest on zapakowany elegancko próżniowo. Jest to ciekawa forma tutaj podania na wynos. Zerwijmy sobie i przetestujmy. Powiem tak, ciepły jeszcze, pachnie niesamowicie, także jestem głodny. Rozpakujmy sobie to widelce. Operatora kamery proszę o pokazanie całości. Tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze są ziemniaczki pire z okrasą. Także mamy kapustkę zasmażaną. Tak mi się wydaje. Ziemniaki pire z okrasą, kotlet schabowy, ponoć na smalcu i mizeria. Sprawdźmy najpierw kapustkę, czy dobra, czy oddaje. No. Mogła być bardziej posolona. Taka. Że brakuje lekko soli. Ale to może moje widzimisię, bo ja lubię bardziej takie przysolone. Mizeria git. Mizeria mega git. Zobaczmy tutaj, jak się ziemniory prezentują. O, dużo tej okraski. No ziemniaki pycha. Ziemniaki pyszka. Zobaczmy mięsko. Mięsko się delikatnie kroi, nawet plastikowymi sztućcami, co nie jest łatwe do zrobienia. Patrzcie. No mega. Przepyszne. Jest to jedna z wielu pozycji w menu w karczmie rycerskiej, do której serdecznie Was zapraszam, ponieważ obsługa jest bardzo miła, na wysokim poziomie. Jedzenie jest przepyszne. 37 zł za to dałem i nie żałuję. A lubię zaoszczędzić, także przyszedłbym tu jeszcze raz, na pewno na tą pozycję w tym menu, tylko tą kapustkę zasmażoną bym doprawił, ale pewnie sól na pewno byłaby na miejscu na stole. W 1900 roku postawiono tutaj ratusz w stylu neogotyckim. Jest to ratusz miasta, gdzie urzędują rajcy. Do najstarszych zabytków miasta należy część Zamku Krzyżackiego. Zamek istniał już w roku 1363. W 1363 został siedzibą Dytrycha von Lubheima, który został pierwszym wójtem Lęborka. Liczne przebudowy tego budynku, tego zamku zmieniły jego pierwotny wygląd i jedyne co pozostało to zarysy okiennic na południowej ścianie. Obecnie budynek ten sprawuje funkcję sądu rejonowego. Moi drodzy,
Dziękuję Wam, że byliście ze mną na tej wyprawie po Lęborku. Teraz wybieramy się w stronę Łeby. Tam ponoć jest jakiś zjazd motocyklistów. Opowiem Wam po drodze coś ciekawego na temat tego miasteczka położonego nad morzem, ale to już widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.